Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje akwarium dla kryptokoryny Venti Brown. Oprócz tego są tutaj rybki oczywiście. Natomiast baniak był stworzony akurat pod tą kryptokorynę. Bardzo ją lubię. Świetnie się tutaj rozrosła. Bardzo mi się to podoba. A z rybek, które tutaj są, no to są takie miniaturowe żyworódki Xenophalus umbratilis. Bardzo fajne, żywe, małe żyworódki. Tutaj widzimy samczyka. Samczyk jest tak samo barwiony jak samica. Różnica jest taka, że ma gonopodium. No tutaj widzimy samiczkę, tam widzimy samczyka, a to obok to też jest samczyk. Oprócz tego jest tutaj mała grupka młodych limek Limia nigrofasciata migrorein. Widzieliście je na oknie w Low-Techu. Tutaj kiedy odławiałem te dorosłe ryby do Low-Techu, zostało trochę na rybku, no i sobie powolutku rośnie. Będę miał drugą grupę. Za jakiś czas można będzie wymienić krew między nimi, ponieważ no raczej ciężko będzie mi zdobyć tą formę ponownie. A jak widać, towarzystwo razem sobie dość dobrze radzi. Jeżeli chodzi o baniak, ma on 60 cm na 30 na 30. Został założony 1 kwietnia 2024, więc już ma ponad 2 lata. No, kryptokorynie się tutaj naprawdę podoba. Szczególnie ta tutaj olbrzymia rosła. Zaczynałem z dwoma sadzonkami. Jedną widzimy tutaj, ta jest mniejsza, ta obok jest dużo większa, cudownie ubarwiona. Tutaj mają dosyć mocną lampę moje ryby. Ona ma 120 cm długości, daje 20 W. No, czyli na ten baniak mamy 10 watów. To w sumie i tak niewiele, no ale wystarcza, baniak jest niski. No, chyba lampa robi robotę. Podłoże kamieniste, no ponieważ były tu linki, więc zrobiłem takie podłoże kamieniste. Zresztą kryptokoryny też lubią podłoże kamieniste, raczej grubszego żwirku, najlepiej, żeby korzenie mogły oddychać. To ważne bardzo w przypadku kryptokoryn, żeby była cyrkulacja w podłożu, ponieważ w innym wypadku zaczną gnić korzenie, zrobią się takie niebiesko-czarne. No tym na pewno korzenie nie gniją, patrząc na to, jak ładnie wyglądają liście. Ta kryptokoryna potrafi dość dużo urosnąć. Bynajmniej dużo większa niż ta tutaj. Ale staram się nie przesadzać z nawożeniem. Co jakiś czas dodaję kulki laterytu i to wszystko. No nie chciałbym jej wyrywać, chociaż pobrałem stąd już sporo roślin. No siłą rzeczy jej tu jest dobrze, więc się rozrasta. Za jakiś czas trzeba będzie pobrać to, co jest tam przy szybie. No ale póki co nie robię tego. Oczywiście jest tutaj jakiś tam mech, ale on po prostu sam się tutaj znalazł. Nie wsadzałem go specjalnie, po prostu przyniosłem go jakoś do... Przepraszam bardzo, kichnęło mi się.
Nie wsadzałem go tutaj specjalnie do baniaka, po prostu przyplątał się i sobie rośnie. Nie powiem wam co to za mek, bo nie mam zielonego pojęcia. W zasadzie bardzo proste akwarium, ale mimo wszystko uważam, że efekt jest niezły. Jeżeli chodzi o te miniaturowe rybki Xenophallus umbratilis, mam je od niedawna, no może od 3 miesięcy. Kupiłem ryby całkiem małe jeszcze, więc póki co nie mam przełówku z nich, ale myślę, że wkrótce coś się pojawi. No jak widać, rybom bardzo dobrze się tutaj żyje. Z czasem trzeba będzie pewnie przenieść te linki gdzieś indziej, ale póki co mam jeszcze czas. Zobaczymy zresztą, jak to towarzystwo będzie sobie razem radzić, kiedy linki podrosną. No, linki jako dorosłe ryby są dość spokojne, można je trzymać z innymi gatunkami żyworodnych. Problem pojawia się w przypadku na rybku. No i to jest jedyny przyczynek ku temu, że trzeba będzie gdzieś przenieść indziej te linki. Ale póki co naprawdę świetnie to wygląda. Z tyłu, czego nie widać już obecnie, są oczywiście płyty piaskowca. Jeżeli chodzi o piaskowiec, no to nie zmienia on parametrów wody. No powiedzmy w 95% przypadków. Jeżeli to jest typowy piaskowiec, no to jest to tylko kwarc, więc trudno, żeby zmieniał nam pH wody. Natomiast czasami zdarzają się takie piaskowce troszkę odmienne. Zbiliśmy może na te umbratilis. Troszkę odmienne. O, może inaczej zrobimy. Damy karmę. Od razu pomogło. Wszystkie ryby lubią Nautilusy artemii, czyli takie świeżo wylęgłe artemie. Zażerają się tym na potęgę. No i dla takich małych rybek to jest naprawdę dobre. Wracając do tego piaskowca, czasami zdarza się, że może on być też, może inaczej powiedziawszy, oprócz tych ziaren piasku mogą być też ziarna innych minerałów, na przykład wapieni lub dolomitu. Lub też może być tak, że te ziarna piasku są spojone kalcytem, czyli no, krystaliczną formą wapienia. Czasem też w wyniku jakichś procesów tektonicznych ten piaskowiec jest spękany i wtedy można zaobserwować takie białe żyłki, które tam są. To może być wapień, ale też może to być krzemionka. Najlepiej po prostu używać takich płyt, które są jednolicie szare, no bo zazwyczaj piaskowiec ma taką szarą barwę z różnymi odcieniami. Może być szaro-żółty, szaro-zielony. To zależy od warunków, w jakich powstawał. Ten bardziej zielony jest z tego powodu zielony, że no, jest tam dodatek żelaza dwuwartościowego i to żelazo powoduje, że kolor idzie w kierunku zielonym. Czasami są domieszki miki w piasku, znaczy w tym piaskowcu. Szczególnie w takich drobnoziarnistych piaskowcach może się zdarzać dodatek miki i łatwo to poznać, jak się przyjrzeć, szczególnie pod lupką. To są takie drobne, błyszczące kryształki, takie jakby łuski. Akurat te piaskowce nam nie psują wody.
Gorzej właśnie z tymi, gdzie spoiwo łączące te ziarna piasku to właśnie kalcyt lub też ten piaskowiec ma domieszkę właśnie dolomitu lub wapienia. No to wtedy oczywiście będzie nam zmieniał tą wodę. Można to sprawdzić przy pomocy 5% kwasu solnego. Taki test przy pomocy kwasu octowego, no, on jest słaby i może wprowadzać w błąd. Szczególnie, że kwas octowy na zimno nie reaguje z dolomitem, a dolomit rozpuszczając się wprowadzi nam jony węglanowe, oprócz tego jony wapnia i magnezu, ponieważ dolomit to węglan magnezowo-wapniowy. No, ale szczegółowiej mogę to omówić w jakimś innym dedykowanym odcinku dotyczącym kamieni w akwarium, jeżeli takie zapotrzebowanie oczywiście się pojawi z Waszej strony. No, naprawdę świetne są te Xenophallus umbratilis. Pierwszy raz je zobaczyłem właśnie 3 miesiące temu, od razu sobie kupiłem statko 6 sztuk. Świetne ryby, naprawdę polecam. No ale to taka dość rzadka ryba, więc rozumiem, że no, może być raczej trudno ją zdobyć. Ja akurat no, mam to szczęście, że mam Thomasa Tillmana pod bokiem i mogę ciągnąć od niego różne takie smakołyki. Ok, na dzisiaj to będzie tyle. Mamy już 12 minut filmu, więc poza tym no, mamy tu tylko kryptokorynę. No, wypadałoby w przyszłości zrobić jakiś poważny odcinek na temat kryptokoryn. Mam kilka gatunków, którymi mogę się pochwalić, z czego kilka roślin mam naprawdę ładnych. Tak jak ta tutaj na załączonym obrazku kryptokoryna Venti Brown, chyba najbardziej popularna z kryptokoryn, ale mimo wszystko jedna z najładniejszych. Zresztą nie ma brzydkich roślin, są tylko rośliny dobrze i źle rosnące. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do kolejnych filmów z cyklu Przegląd zbiorników wiosna 2026. Pozdrawiam Was serdecznie i cześć.